Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam moją pierwszą w tym roku propozycję makijażu na Halloween. Jest to makijaż inspirowany dynią. Dominuje tutaj pomarańcz, więc jest to świetna propozycja dla tych z Was, które mają niebieskie oczy. Więc jeśli jesteście ciekawe, jak wykonać ten makijaż, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. Dzisiejszy makijaż zacznę od nałożenia na usta balsamu, ponieważ później będę używała matowego produktu, więc chcę, żeby to jak najlepiej wyglądało. U mnie to będzie Carmex w słoiczku. Carmex najlepiej pielęgnuje moje usta, więc generalnie jeśli macie problemy z suchymi skórkami, z suchymi ustami, to polecam Wam wypróbować. Na twarzy mam już nałożony podkład i zrobiłam sobie brwi. Wykonturowałam też delikatnie kości policzkowe i nos na mokro. Teraz nałożę róż w kremie. W dzisiejszym makijażu użyję takiego bardziej brzoskwiniowo-pomarańczowego różu. U mnie to będzie róż z palety Sleek Makeup California i to będzie ten środkowy. Jest to róż w kremie, więc nałożę go palcem. Nakładam ten róż na najbardziej wypukłe partie policzku. Tak go sobie wklepuję, troszeczkę rozcieram. Największą koncentrację koloru chcę uzyskać w tym miejscu, czyli jest to jakby za połową policzka. I stopniowo ten róż zanikam do zewnątrz. Jaki ładny odcień, ma takie ładne drobineczki. Jak już skończyłam nakładanie produktów kremowych, to mogę całość zapudrować. Dziś użyję Ben Nye Luxury Powder Banana. Teraz wzmocnię konturowanie twarzy i znowu użyję mojego bronzera z Pirenne Bronzing Powder. Rozświetlę też szczyty kości policzkowych. Tradycyjnie u mnie to będzie The Balm Mary Luminizer. Łuk kupinna też należy rozświetlić. I troszkę na nos. Makijaż oka zacznę od nałożenia takiego pomarańczowego cienia, powiedzmy w odcieniu dyni. Nałożę go w wewnętrznej i zewnętrznej części ruchomej powieki. U mnie to będzie cień z Inglota, numerek Wam oczywiście napiszę później. Środek zostawiam wolny. Teraz pora na coś, co powinnam zrobić właściwie na początku, ale zapomniałam o tym, więc zrobię to teraz. Więc sięgam po beżowy matowy cień. U mnie znowu to będzie tradycyjnie już Inglot. I teraz sięgam po taki cieplejszy, średni odcień brązu. U mnie to będzie Inglot. Rozcieram ten cień w załamaniu.
i blenduję, i blenduję. I znowu tym poprzednim pędzelkiem. Sięgam teraz po moją paletę z Leica Garden of Eden i będę używała cienia Gates of Eden i wklepię go palcem na środek ruchomej powieki. Sięgam teraz po moją paletę Respect i będę używała cienia, który się nazywa Aretha Orange i jest to ten tutaj. I ten cień również wklepię na środek powieki palcem. Teraz pędzelkiem poprawię roztarcie tych cieni. Sięgam teraz znowu po ten brąz i nałożę go w wewnętrznym i zewnętrznym kąciku. I tutaj oczywiście go łączę z tym, co mam w załamaniu. Sięgam teraz po jakikolwiek czarny, matowy cień. Mój będzie akurat z palety Respect, bo mam ją po prostu pod ręką. I ten cień również nakładam w wewnętrznym i zewnętrznym kąciku. I wprowadzam go też w załamanie, ale w taki jakby bardziej pionowy kierunek. I rozcieram to wszystko. W razie potrzeby dokładam też trochę tego brązu. I rozcieram wszystkie granice. Niestety w trakcie skończyła mi się pamięć, więc odtworzę dla Was to, co zrobiłam. Sięgam tradycyjnie po moją czarną kredkę z Kiko i pomaluję nią górną i dolną linię wodną. I teraz wracam do czarnego matowego cienia i nakładam go tuż przy wewnętrznym i przy zewnętrznym kąciku. I tutaj też łączę z górną powieką. I troszeczkę rozcieram też tą kredkę. Wracam do brązowego, matowego cienia. Trochę rozetrę tą czerń. Teraz ten pomarańczowy cień z palety Respect, którego używałam wcześniej.
Nałożę na środek dolnej powieki i zrobię to wilgotnym pędzelkiem, żeby uzyskać lepszą pigmentację koloru. Sięgam teraz po taki pigment z Gosha w odcieniu Sandstone. I nałożę ten pigment palcem na sam środek. Zostało mi narysować wyciągniętą kreskę i wytuszować rzęsy, więc za chwileczkę do Was wracam. Jak widzicie, już wytuszowałam rzęsy, przykleiłam też dość dramatyczne, sztuczne rzęsy. Przejdę teraz do makijażu ust. Będę używać dzisiaj paletki Siren ze Sleeka. Będę używać tych dwóch pomarańczowych odcieni. Tym ciemniejszym obrysuję całe usta. A na środek ust nałożę ten jaśniejszy odcień i wklepię go palcem. Żeby dodać ustom jeszcze bardziej dyniowego charakteru, w kącikach dodam odrobinkę czarnego cienia. Na sam środek ust dorzucę jeszcze trochę tego pigmentu, którego używałam wcześniej. I dyniowe usta gotowe. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten makijaż. Generalnie moim założeniem było zrobić makijaż ładny, trochę mroczny i utrzymany w klimacie Halloween, bo uznałam, że może nie każda z Was ma ochotę straszyć w Halloween jakąś twarzą zombie czy wampira. I mam nadzieję, że udało mi się to założenie w jakimś tam stopniu spełnić. Chciałam zrobić taką bardziej sexy pumpkin, no ale była to w dużym stopniu improwizacja dzisiaj z mojej strony i ostatecznie wyszła mi taka mroczna dynia. Ale to nawet lepiej, fajnie to wygląda. Jeśli się Wam ten makijaż podoba, to oczywiście zachęcam Was do lajkowania tego filmiku. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, bo wtedy na pewno nie przegapicie mojej kolejnej stylizacji na Halloween. Zaglądajcie też na mojego Facebooka, bo tam na bieżąco się dzielę wszystkimi nowościami, zapowiedziami, kiedy publikuję posty i filmiki. Wpadajcie też na mojego bloga i na mój Instagram. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Pa! Ona dzisiaj nagrywa ze mną, cały czas ze mną siedzi.